Cześć, witaj w podcaście Franz Barba Erkat, w formacie, w którym ludzie swoimi pasjami zaskakują, inspirują i pokazują, jak ciekawy może być świat. Będę się starał, żeby każdy odcinek był spotkaniem z osobą, która z zaangażowaniem realizuje swoją pasję. Zostań i posłuchaj do końca. Cześć, ja jestem Franz, witam wszystkich. Dzisiejszym gościem Piotr Lapandro-Vellaki. Witam wszystkich, jestem Laki. Produkt, który widzicie, powstał za pomocą dłoni Lakiego. Żeby bardziej przybliżyć temat, proszę może przybliż, co i jak i o co chodzi. Okej. Jest to siedzenie stosowane przy motocyklach stylu bobber. Jest to jeden z ostatnich moich takich dosyć, jak dla mnie, ciekawych projektów, które tutaj chcę pokazać parę takich niuansów technicznych, takich jak połączenie różnego rodzaju skór, pokazanie szwu, troszkę grawerki ręcznej, obszycia, no i zabawy z kolorami. Czyli tak ogólnie opisaliśmy przedmiot, a teraz musimy przybliżyć, kim jesteś. Okej. Zajmuję na co dzień się produkcją, ręczną produkcją siedzeń do chopperów, bobberów. Produkuję nie tylko siedzenia, tylko też sakwy i jakieś drobne elementy. Większość na zamówienie przy motocyklach. Ten model siedzenia jest takim moim zwieńczeniem 12-letniej pracy przy tych siedzonkach. Ten model został stworzony na tegoroczną edycję Custom Culture Show w Helsinkach. Ale to zanim przejdziemy na ten etap już tegoroczny, to 12 lat, to może tak coś o początkach, jak to poszło wszystko. Okej. Pierwszymi modelami były troszkę mniej zaawansowane. Były bardziej troszkę w innym stylu, choć zamysł zawsze było to, że to było to siedzenie. Ale ty zaczynałeś totalnie od podstaw. Od podstaw, tak. Dosłownie od podstaw. Czyli w tym siedzeniu nie tylko jest obszycie skóry, tylko też jest stworzenie podstawy, którą trzeba dopasować do motocykla. Czyli całość jest przez ciebie robiona. Całość jest przeze mnie robiona. Czyli tutaj jest też wewnątrz tego siedzenia jest podstawa wykonana z blachy. Czyli też jest formowanie blachy. A jak to się stało, że akurat skóra i siedzenia do motocykli? Zawsze od małego interesowałem się motoryzacją. Pierwszy motor siedzenia, jaki zrobiłeś? To był mój Junak, którego mam do dzisiaj. Ocie. W 2000 zacząłem go robić bardzo długo, ale mam go do dzisiaj. Jest to od 2005 roku. Czyli 20 lat temu. M10, M11? Junak. M10. Okej. M10 przerobione. Choć teraz na niego patrzę, to trochę tak mi szkoda, ale jest cięta rama, czyli jest obniżany. Czyli custom, pełny. Czyli custom z lat 90. Tam zrobiłem sobie właśnie siedzenie i też tam zrobiłem sakiewkę mu. Jak to się zaczęło, jak zrobiłeś do tego swojego Junaka? To następny etap to było tworzenie dla kogoś, nie dla siebie. Tak. Pracowałem w firmie, która od samego początku, to lata temu, od samego początku produkowała akcesoria do motocykli. Do motocykli nie bobber, tylko tych takich cruiser, czyli mówimy o jakimś kompletach sak, takich większych elementów. Ale po godzinach zacząłem sobie myśleć, kombinować, co tutaj wymyślić, coś innego, coś takiego. Pierwszy gruby motor. Zakończyłem karierę w tamtej firmie.
Poszedłeś na swoje, czy jeszcze gdzieś były wojny? Poszedłem na swoje i to tak troszkę chciałem z przytupem, czyli chciałem zajmować się kupowaniem motocykli, przerabianiem na boberów, na bobery, no, przerabianiem na bobery, produkcją tam właśnie siedzonek, bo już miałem w tym doświadczenie, w produkcji tego. Chciałem bazowo właśnie motocykl przerobić po swojemu, sprzedać, kupić następny, zrobić coś, sprzedać, ale zacząłem wystawiać się na targach, na Ale z bazarach. siedzeniami. Tak, ze swoimi jakimś jednym, dwoma. Zacząłem jeździć z moim motocyklem W Polsce. w Polsce i zauważyłem, że dosyć dużo ludzi zaczęło jakieś swoje projekty dawać mi, czyli coś pod siebie. Czyli zauważyłem, że Realizowałeś pomysły innych ludzi. tak, że jest to dobry kierunek, który Ciężko było na początku, czy zabawnie? ciężko było na początku, ale on mnie rozwijał, cały czas mnie rozwijał. Dużo projektów, dużo pomysłów, dużo wszystkiego trzeba było to wszystko złożyć do kupy, tak, żeby była taka spójność. No, ale zacząłem jeździć też na dosyć takie rozpoznawalne targi i w ten czas trzeba było mieć już więcej, już nie motocykle, tylko więcej akcesorii dla pokazania dla klienta. Czyli tak jakby ujednolicenie zawodu topanie w siedzenia i sakwy. Tak. I w tym momencie moim celem było stworzenie kilkunastu modeli różnych siedzeń i do tego sakiewek, Dedykowanych do danych dedykowanych do motocykli. motocykli. Do danych, tak? W sensie, że na przykład, nie wiem, jakiś tam Harley Softial, dany model i ty Dokładnie. masz gotowy wzór siedzenia, podstawę wszystkiego. Tak. Miałem już bazowe kilkanaście swoich modeli do takich motocykli. No i zacząłem się wystawiać. Czyli tak mniej więcej to było pierwsze ile? 4 lata, 5 lat? To było pierwsze moje targi były w Poznaniu, to był 2015 rok, czyli mamy 10 lat temu. No to pamiętam. Byłem. I to był co? To był taki próg, który przeskoczyłeś i pozwoliło ci to te skrzydła rozwinąć. Tak. Zaczęli ludzie rozpoznawać mój produkt. I to później było tak, że ja miałem już te zlecenia, indywidualne zlecenia. A to cały czas był rynek polski. Tak jak to był nie rynek było polski, haczenia jeszcze tak. oni za granicą. Tak, wystawiając się na targach, podeszedł do mnie, wtedy jeszcze go nie znałem, ale bardzo szybko zacząłem się tym interesować. Poznałem tam Platu, Marco. Co nie wiedziałem na początku, kim on jest. On był zainteresowany twoim towarem. Zainteresowany. Podeszedł do mojego stoiska i powiedział, czy czyli jestem dealerem jakiejś firmy, czy jestem przedstawicielem, czy po prostu to sprzedaję, czy produkuję. Ale Czyli, czy czy też to jest produkuję, manufaktura twoja, prywatna? Tak, czy to produkuję, czy to robię to ręcznie, czyli ja to produkuję. To też było takie pytanie zastanawiające się dla mnie. Tak, pracuję nad tym, to są... Czysty handmade, czyli całkowicie ręczna produkcja. Tak, wykonuję A może tak jeszcze przybliżymy, bo ja już miałem okazję poznać Marco Platou, ale Marco Platou to też może tak troszeczkę przybliż temat, bo myślę, że prawie nikt nie wie, więc może przybliżmy osobowość pana Marco Platou. Dobrze. Jest to osoba, która stworzyła w Finlandii, w Helsinkach, Custom Culture, czyli coś takiego, zrzesza tam wszystkich rzemieślników, czyli tą kulturę customową,
w jednym miejscu pokazuje, zaprasza z całego świata co rok w lutym artystów. Tak, ja Mogę może nazwać od razu jeszcze prawdziwych powiem, artystów. że mi się trafił na urodziny taki sympatyczny prezent i znalazłem się na tej imprezie z pieskiem. Poznałem Marco Platu, poznałem tych ludzi i faktycznie, powiem tak po chłopsku, stajnia rzemieślników od Harley, od Hot Rodów, od Skóry, znanych na całym świecie. Tak jest, tak. Wracając też na tych targach właśnie, co mnie spotkał Platu, jak powiedziałem mu, że pracuję ręcznie, że to jest wykonane przeze mnie, powiedział, znajdź czas, przyjedź do mnie. Przyjedź do mnie, Łowca głów. tak, to był sierpień, a To 10 lat znasz gościa. tak. Wystawiałem się tam u niego co rok W Finlandii. w Finlandii. Po 15 roku, Ale to do tej Finlandii jeszcze dolecimy, tak spokojnie, bo to bardzo świeże jest, tak jakby, jeżeli chodzi o moje odczucia, które osobiście zobaczyłem. Jeżeli chodzi o samo rzemiosło, jeszcze troszeczkę w Polsce pozostańmy. Ogólnie, jak się rozeznałem, to trochę, Piotrusiu, zalałeś rynek najważniejszych osób twoimi produktami. I to z bardzo dobrym odbiorem. dziękuję za opinię. Ja myślę, bo No, cały czas trzeba ludziom Co mnie zaznaczać, że odpadło? każde siedzenie, każda sakwa Tak. jest zrobiona tylko i wyłącznie przez Tak. ciebie osobiście rączkami. tak. To jest właśnie szkoda wszystkiego. Będąc pierwszy raz, kurczę, jak to nazwać, będąc pierwszy raz w Finlandii, zauważyłem coś takiego, jakby to nazwać, innego niż to, co jest w Polsce. No ja po tym pobycie, jak byłem teraz, to muszę powiedzieć, że jest wszystko inaczej. Tak, Jest w ogóle inaczej. ta cała kultura w ogóle, jakby to powiedzieć, Tam jest pełna współpraca w ogóle, jeżeli chodzi o rzemiosło. Ci ludzie wszyscy darzą się ogromnym szacunkiem, tak, mimo że są z różnych tak. kontynentów nawet i nikt nikomu w drogę nie wchodzi. tak, Nie ma żadnej walki o pierwsze miejsce czy o cokolwiek, tylko jest po prostu tworzenie. tak. I też jak dla mnie ważna informacja to było to, że będąc tam, jak dla mnie, będąc tam, ja widziałem, że na przykład, że to nie jest moda na coś, tylko że to jest kultura. Czyli nie tak jak na przykład mamy różne motocykle czy różne samochody, ta moda jest teraz, potem ona mija. Tam w odstępie tych 10 lat Moda została cały czas jedna. moda jest jedna. Ci ludzie się tak samo ubierają, tak samo się ubierają, tak samo malują bardzo ładnie. Czyli jednym słowem cały czas jest docenianie tego wszystkiego. Tak. No tutaj na naszym rynku, no to jest bardzo różnie. Tu jest tak, że Nie ma, jest różnie. nie ma tragedii, ale jest Tak. Podatność na Tak, pewne na różne- rzeczy, tak, które wskakują, wyskakują. Tak. Tak naprawdę mając już taki swój zasób swoich produktów, nawet do dzisiaj mam jakiś model, który tam 12 lat temu sobie w głowie poukładałem i sobie stworzyłem. Do dzisiaj jest nie dość, że tam w Finlandii rozpoznawalny, czy też w Europie, czy też Na innych już- kontynentach, do już czego teraz dojdziemy. Dojdziemy, tak, na innych kontynentach Tak. zaczyna być rozpoznawalny. No, z tego się bardzo cieszę. Dobra, ale wracając do Marco Platu. Marco nie jest organizatorem tylko tej imprezy. To jest ktoś więcej. Od samego początku, jak on mnie zaprosił, był z nim bardzo dobry kontakt. Bardzo dobry kontakt. Bardzo duża
pomoc z jego strony też było, bo logistyczne, Czyli Marko jest organizatorem. i właścicielem Custom Kultur Imprezy Tak jest, tak, Helsinki, tak. czyli najgrubiej. Tak, jest, Jakby prezydentem tej imprezy w tym momencie. tak, prezydentem. Czyli wszystko, co tam się organizuje na tej imprezie, jest Tak, ideą Marko. tak, tak. I on nie dość, że mam bardzo, dosyć, przepraszam, bardzo dużą pomoc z jego strony, czyli też logistyczne dostanie się tam, czyli spakowanie tych wszystkich moich rzeczy. Mhm. Czyli wszystko zaczyna się na targach w Polsce. Tak, Przybywa Marko Platu tak, i wyławia cię pośród wszystkich, tak, bo jest zainteresowany tym wszystkim, co ty tworzysz i jak Tak. to powstaje. I tak się zaczyna cała historia, gdzie ty trafiasz w końcu na Finlandię, do Finlandii. Marko podróżuje po całej Europie, tak, i robi tak z różnymi działami. podróżuje po całym świecie. Czyli on po prostu szuka wyjątkowości w danym temacie. Tak, I to musi być rzemiosło, po prostu. tak, musi to być rzemiosło. Czyli upraszczając, Marko po tym, jak złapał cię na wędkę, czyli tak jakby podrysował troszeczkę to wszystko, co masz, na zasadzie takiej ingerencji, że ktoś taki cię zauważa, ty do końca sobie nie zdajesz sprawy na początku, kto to jest, przypuszczam, tworzy tak jakby historię jak dobry tata. Podkreśla twoje wykonawstwo, twoje rzemiosło i twoją jakość, a że ma taką siłę przebicia i tak podróżuje po całym świecie, to znalazłeś się w tym całym gronie. Tak. Dobrze, to troszeczkę zostańmy na naszym podwórku. Potem jeszcze powiemy, jeżeli chodzi o poza granicami, twoje wypady, ale jeżeli chodzi o Polskę. Ja miałem już okazję też dość dużo imprez odhaczyć, jeżeli chodzi o Polskę. Za granicą trochę tych imprez też odhaczyłem, jeżeli chodzi o stricte temat motocykli, hot rodów, customów, jakichś tam przeróbek, innych, większych, mniejszych. Dla mnie ogromna różnica. Powiem po mojemu, my dojrzewamy, tam są dojrzali ludzie, ta impreza ma inny wydźwięk. Co ty w ogóle w tym temacie możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o Polskę? Bo ileś lat w tej Polsce na tych imprezach, no tego czasu poświęciłeś, prawda? Okej, brakuje mi na polskich imprezach, brakuje mi zaangażowania organizatorów. Proste sprawy. Od początku na przykład organizacja stoiska, po parking, na przykład samochodu jak się przyjedzie, po... Czyli to tak upraszczając, że potrzebujemy jeszcze troszeczkę lepszej organizacji, tak? Tak. Ja zauważyłem różnicę. I dla mnie te różnice są bardziej wyraźne niż dla ciebie na pewno, bo ty jeździsz zawodowo cały czas, więc przyzwyczajasz się do pewnych rzeczy. Dla mnie jedna rzecz, która wystąpiła taka, którą zobaczyłem właśnie po ostatnim wyjeździe, o którym będziemy mówić, do Finlandii, no to nie ma chaosu. Żadnego. Tak. To też... Pośpiechu, chaosu, nerwów. Tak, wyjazd mój do Finlandii coroczny w lutym tak naprawdę zajmuje mi kilka miesięcy przygotowań. Ja wiem, gdzie dokładnie będę miał swoje stoisko. Ja dokładnie wiem, jak ja się mam przygotować. Logistycznie, kwestia promo, nawet taką banalną rzecz jak hotel. Ja już wszystko wiem, że mam wszystko przygotowane. No to, co ja zauważyłem, co bardzo dużą różnicę stworzyło dla mnie, to jadąc na Custom Kultur, nie jedzie się sprzedawać, Tak, tylko być. tak, Tam nikt nie sprzedaje. tak. To jest taka ogromna różnica. Niektórzy mają jakieś detaliczne rzeczy, które są wykonane specjalnie na Custom Kultur, tylko żeby mieć jakąś pamiątkę i kupić, ale jeżeli chodzi o produkty takie konkretne, to jest tylko
pokazywaniu. Tak, na samym początku, czyli to okolicach 10 lat, no wiesz, 10 temu byłem, to ta impreza, jak mnie ludzie odebrali, bo to jest też, przyjechała osoba, firma reprezentująca swoją markę. To było na zasadzie czegoś takiego kupujemy, bo nie wiadomo, czy on przyjedzie za rok. Czy jemu się ta impreza spodoba. Czy on będzie... czy też nie wiedzieli. Czy to będzie miało ciągłość? Czy to będzie miało ciągłość. Ja co rok tam się wystawiałem i ludziom pokazałem, że jestem otwarty do współpracy, jestem otwarty na ich projekty, ich jakieś pomysły. Ja jestem, co nie ukrywam, sponsorem tej wystawy. Ludzie zaufali mi, że ja będę, że ich po prostu i też organizatora nie zawiodę w tym wszystkim. Znaczy, no, na tej imprezie, na której byłem, to i jest to powiedziane, i jest to pokazane, Tak. i twoje produkty, to wszystko, także tutaj Tak. nie ulepszamy słowami, tylko Tak. to jest 100% tak, jak było. Ja to widziałem na własne oczy. Sam byłem na scenie, ty wręczałeś nagrody, to wszystko, ale do tego też uciekniemy, to trochę rozwiniemy w późniejszym etapie. Powiedz mi średnio, bo to będzie każdego tam, który będzie słuchał, interesować na pewno. Taka sercowa, jak przed nami leży. Ile czasu ci zajmuje takie siedzenie? Okej. Jeżeli chodzi o wykonanie takiego siedzonka, z racji doświadczenia, które przez te tyle lat byłem w stanie Dograć. wszystkie detale, szczegóły, to jest bardzo szybko. Ale na początku? Na początku to było dobre kilkanaście dni, teraz to naprawdę to jest bardzo szybko. To dlatego, że ty to robisz sam. Tak. Więc twoja doba jest inna niż... Tak, tylko że to robię fabryczne. tak zwane po godzinach, czyli zajmuję się bieżącą produkcją. Czyli zamówienia, bieżącymi które są zamówieniami, tak. teraz na... A tutaj na tym siedzeniu to jest jakiś tam mój pomysł. Co Znaczy, potem tak, jeżeli chodzi o to sobie siedzenie, zadam. to tak, jest to wykonane specjalnie, żeby pokazać w Finlandii. Tak. To teraz tak, wskakując, bo to jest coś nowego. Tak. Takiego rodzaju wcześniej nie robiłeś. Ja już widziałem portfel, który masz, który zawiera bardzo podobny akcent, wręcz identyczny jak to siedzenie. Zamierzasz to rozwinąć na więcej produktów? Czy ten portfel to jest tak zrobione, bo chciałeś mieć dla siebie portfel, a dalej zostają przy siedzenia, sakwy, jakieś detale motocyklowe? Portfel był stworzony po tym, co usłyszałeś od ludzi, a robiłeś go dla siebie. Tak, bo po tych latach doświadczeń No, ludzie narzekali na przykład na przykład, w że innych portfelach, które Tak, były, bo gdzieś tam też tak. jeżdżę po tych spotkaniach z ludźmi, którzy coś tworzą, że na przykład wszystko super, piękne, ale wyciągnąć kartę kredytową, bądź wrzucić drobne, odchylić jakąś małą kieszonkę w środku, no to był wysiłek, bo ta skóra była tak samo w środku, nie mówię, że we wszystkich, ale w większości sztywna, twarda, że to się że rozluźni cokolwiek, że coś się z tym stanie, no raczej się nie działo. I tutaj właśnie jest ten cały bajer, który ty zmieniłeś w tych portfelach, które ty sobie zrobiłeś dla siebie. Tak, zacząłem z zewnątrz robić grubą skórę, bo tam można wydobyć kolor, zrobić jakąś grawerkę, ładnie obszyć, ale wewnątrz, jeżeli użyłbym grubej skóry, byłby trochę niepraktyczny. Sztywny był. Używając go na co dzień, byłby nieporęczny. Ładny Czyli- dla oka, Tak, praktyczność by była tak tak. trochę słabiej. Tak. Zacząłem robić tam miękką skórę, żeby tam można było nawet i drobne pieniądze jakieś wsadzić, czy kartę kredytową. Na co dzień jest bardzo praktyczny w użytkowaniu. Skąd pozyskujesz materiał?
Siedzenia, oport. Jeżeli chodzi o grubą skórę, bo tu są dwa rodzaje skór. Jest cienka skóra, jest to skóra tapicerska cienka skóra to jest tak, albo obuwnicza. Dla mnie to jest totalnie odległy temat, Dobrze, więc to słucham cię, odetnę. żebyś mi Okej. powiedział. Nie, To powiedz, bo dobrze. To wszyscy jest- się na pewno będą zastanawiać. Okej. W tym siedzeniu są dwa rodzaje skóry. Mamy skórę rymarską, grubą. Ona ma... Czyli skóra rymarska to jest ten najgrubszy materiał. Ten najgrubszy materiał. Jest to skóra czarna lub surowa. Można ją malować, można ją grawerować, można ją ciekawie oprzeć. Czyli w tych skórach to jest heavy duty. Tak. Wytrzymałość jest to skóra licowa, czyli ta jedna z najbardziej wytrzymałych skór. Da się ją formować, uzyskiwać jakieś tam formy. Jest bardzo wytrzymała. Naprawdę bardzo wytrzymała. Z czego pozyskiwane są te skóry? To są skóry bydlęce. Bydlęce, okej. To są skóry bydlęce. To mamy jeden rodzaj skóry. Drugi rodzaj skóry to też są skóry bydlęce. I to są cienkie skóry. I te skóry są właśnie używane tak, jak jest tutaj, jest wewnątrz. Czyli miękkie. Miękkie. To też na samym początku swojej produkcji siedzenia do boberów większość tam lata temu, większość firm robiła właśnie w grubej skórze. Choć do dzisiaj też robię z grubej skóry. Też robię całość z grubej skóry. Ale one nie są aż tak wygodne w użytkowaniu. Są delikatniejsze. Z grubej skóry są trochę takie toporne, Z ciężkie. grubej, tak. Tak. Tutaj w tym siedzeniu jest wewnątrz cienka skóra, jest miękka pianka, jest komfort w użytkowaniu. Czyli to nie jest taki kawał chama ze skóry, tylko Nie. są różne warstwy, różne rodzaje skór. Tak. I to po prostu ma duży wpływ, przypuszczam, na komfort. Tak, tutaj można uzyskać też połączeniem takich materiałów, można uzyskać dużo ciekawszą formę niż tylko w takiej grubej skórze. Kolor, jaki ci najszybciej schodzi z półki, który ludzie wybierają, Jasny brąz. czyli klasyka. Jasny brąz lub czarny. No czarne to wiadomo, ale Tak, zdarza się bordowy lub bardzo ciemne brązowe, ale jasny brąz i czarny to jest klasyka. I to jest Czyli mamy tak, mamy pozyskiwanie, mamy kolorowanie, mamy szycie, mamy rodzaje warstw, cała blacha, podstawa, to też jest w twojej gestii. tak. Ile modeli Harley masz opanowane, jeżeli chodzi o podstawę? To mówimy wszystkie. Naprawdę Tak. grubo. Wszystkie. Nie tylko bobery, nie tylko cruisery, też bagery. A powiedz mi, stricte salonówki, nie customowe, Tak? czysta taśma, też? Też. Laki, Finlandia istnieje, jeżeli chodzi o twoje wyjazdy, od 9, 10, 11 lat. Tam jeszcze pandemia gdzieś była, więc jak to przybliż, jak to mniej więcej wygląda? Moje wyjazdy zaczęły się od 2015 roku. To był mój pierwszy wyjazd na Custom Culture Show. Czyli mamy dychę. No tak. Minus ta pandemia, czyli coś tam Tak, jeden czy dwa razy tak, było wyrwane, tak. tak? Już na sam koniec pandemii miała się odbyć, ale się nie odbyła. Tak już tak ten. No to teraz takie proste pytanie, bo tak, ostatni wyjazd mam na koncie. Mogę się pochwalić, mam wszystko odhaczone, przeżyte i zobaczone. I teraz poprzednie edycje do tej edycji, bo w tej edycji już zostałeś bardzo mocno wyróżniony. Więc powiedz mi, jaka różnica była wcześniej, jeżeli chodzi o twoje bycie na tej imprezie w Finlandii? Okej. Co rok staram się i nawet staram się bardzo dobrze przygotować, więc dla mnie takie pół roku
mi to zajmuje na przygotowanie się. I powiem szczerze, że coroczny mój wyjazd daje mi mega frajdę. Jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest. Dla mnie to był taki antydepresyjny urlop parodniowy. Tak. Kompletna Tak, inszość. naprawdę ładuje mnie to naprawdę na długi czas. Bardzo lubię spędzać czas z tamtymi ludźmi. No ja po pobycie, jak się tam znalazłem i zobaczyłem to wszystko, to jeden dzień by potrzebował tego, żeby się spakować i znaleźć tam, bo to jest niewiarygodne, jak lekko tam jest, jeżeli chodzi o emocje, o spokój. Nie ma chaosu, nie ma pośpiechu ani nic. Także ogromne wrażenie na mnie to zrobiło i sama impreza właśnie też tym się cechuje, że są koncerty, jest muzyka, są ludzie, którzy się wystawiają, ale to wszystko jest w takiej otoczce, że się dobrze, spokojnie czujesz, nikt ponad nikogo nie wyskakuje, nikt przed nikim nie chce być, nikt nie rywalizuje słownie, jeżeli chodzi o sam pobyt na imprezie, bo jednak to jest jakiś tam konkurs, który jest, kto ma lepszego hot roda, kto ma lepszego Harley'a. Także naprawdę mega wrażenia super. Z tego, co jeszcze się dowiemy w dalszym ciągu imprezy, to przed Finlandią było coś jeszcze potężniejszego i to już jest Japonia i Yokohama, ale ten temat rozwiniemy tak powolutku, bo to jest bardzo obszerny temat. Tak. Temat Yokohamy zapoczątkował mój dealer Sakaguchi i Izumi. Są to osoby, które jeżeli chodzi o świat customu, no to już mamy Najwyższy poziom. ogólnoświatowy. Tak ogólnie to jeszcze przybliżmy, że Yokohama to też jest custom kultur. Jest to custom kultur, który naprawdę bardzo długo już to trwa. W grudniu 2024 odbyła się 32. edycja tej imprezy. A impreza jest raz w roku. Raz w roku. Jest to jednodniowa impreza. Suicide Custom to jest firma. Jest moim dealerem na rynku japońskim, moich akcesorii. Czyli Japonia Tak, dysponuje twoim produktem. tak. Zaprosiła mnie, bym się tam pokazał jako marka. To jest tak samo jak w Finlandii u Marka. Wystawiamy się, Tak, nie jedziemy handlować, tylko się pokazać. tak. Choć tutaj nasze europejskie, takie, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o współpracę między firmami, Czyli o biznes, sam biznes. Chodzi o biznes. Tam w Japonii zrozumiałem bardzo ważną rzecz, że to nawet konkurencja, czy mniejsza, czy większa, jest w stanie ze sobą współpracować. Czyli Czyli jest ważny biznes, a nie jakieś wartości poboczne, które Tak. kłócą. Rozumiem. tak, A ile wcześniej była Yokohama od custom kultur w Helsinkach, w Finlandii? no to mamy 32 lata, odejmijmy, to mamy... Nie, mówię wcześniej, jeżeli chodzi o zbieżność imprezy w ciągu roku. Finlandia jest po Yokohamie, tak? Finlandia jest po Yokohamie. Czyli ty wcześniej byłeś przed Finlandią? W Finlandii byłem w grudniu, to początek grudnia, To 3 miesiące później. w Finlandii? Nie, w Finlandii byliśmy luty. No to masz 3 miesiące. Aha, czyli 3 miesiące różnicy jest między tą a tą imprezą. Tak. I ty się przygotowujesz, bo to trzeba powiedzieć, i na jedną, i na drugą imprezę. Tak, jest to bardzo skomplikowane logistycznie. Logistycznie właśnie miałem cię zapytać, jak to Bardzo wygląda. skomplikowane z racji tego, że tak jak przygotowuję się na Finlandię, że spakuję sobie busa, ułożę sobie w busie pudełeczko tego, Znaczy Japonia to ogólnie co jest? Mały plecaczek i samolocik. mały plecaczek i samolocik. Ta poczta? Nie, to jest na zasadzie przez cały rok właśnie mój dealer przygotowuje się na to. Czyli wcześniej wiemy dokładnie, co chcemy pokazać. Czyli wszystko jest przemyślane, ustawione Tak, i tak, wiadomo o co. tak. On tam ma wszystko
Też to jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o... A w Japonii ile razy byłeś? W Yokohamie? Pierwszy raz, Pierwszy raz teraz byłeś. Tu jest Marco Plateau, Finlandia. tak. A Yokohama? Mister Koch? Tak, jest to artysta, jest to rzemieślnik, to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No z tego, co mi przedstawiłeś. Jest to tak naprawdę, można powiedzieć, nazwać go, głupie słowo, celebryta, nie. To bardziej artysta. Artysta, ale taka osoba, która jest gwiazda, tak? Okej. Koch jest tam, na tamtym rynku, jest gwiazdą, czyli jest kimś bardzo rozpoznawalnym. Jest kimś, kto... To też nie jest jakimś 20-latkiem, więc to też ileś lat wszystko Tak, trwa z jego tak, strony. tak. Z tych materiałów, co ty mi pokazałeś, to Tak, gęsia skórka. tak, pokazał mi, co bardzo ważne dla mnie. Czy my, Europejczycy, czy Japończycy, mamy inne jakieś takie wartości swoje, jakieś takie inne nastawienie do życia. Jak prywatnie wcześniej rozmawialiśmy, to ogólnie bardzo podkreśliłeś, że Japończycy kulturowo i szacunkiem są bardzo, bardzo mocni w tej sferze w porównaniu do Europejczyków. Nie powiem Polaków, tylko do Europejczyków. I że tam inaczej się docenia handmade. Inaczej się Tak. całą pracę ręką wykonaną ma o wiele gigantyczniejszy szacunek. Tak, co też będąc tam na miejscu, będąc małym dzieciakiem, oglądałem w telewizji jakichś tam budowniczych motocykli, jakieś tam firmy. To było naprawdę dosyć lata temu, 25 lat temu może. Tutaj, jak byłem w Japonii, miałem ich na wyciągnięcie ręki. Miałem to, co widziałem tyle lat Cześć temu. osobiście na ludzi z okładki. Tak, i nawet widziałem ich pracę, którą wykonali ileś tam lat temu. Właśnie Japończyk mi pokazał, przepraszam, to mogę powiedzieć Koch, nie, dobra. Koch pokazał mi cały ten rynek. Pokazał mi też firmy, które też jakby to powiedzieć, chciał mnie nauczyć, pokazać, jak z nimi rozmawiać, jak się zachowywać, jakie są ważne... Ja właśnie jak są spotkam ważne- się z ludźmi, którzy byli w Japonii, to oni przedstawiają mi w ogóle inny świat samego dzień dobry, jak wygląda dzień w kontakcie w Japonii, taki normalny, codzienność, jak łatwo można strzelić gafę i obrazić kogoś, jak łatwo można użyć złego słowa, które u nas jest potocznie normalne, a tam jest nieakceptowalne. I ty zaczynasz mi to też tak przedstawiać w takiej formie, że tam trzeba troszkę poznać, żeby się znaleźć i czuć się bezpiecznie z uśmiechem na zasadzie, żeby kogoś nie obrazić, źle się nie schylić, czegoś nie puścić tak jak nie trzeba. Tak, Inni ludzie. Tak, i ważna informacja. Chciałem go poznać go osobiście. Chciałem go poznać, no bo jest to trudno czy tam pisać wiadomości mailowo, czy tam przez Messengera, czy tam przez Instagram. Mamy super kontakt, ale to jest kontakt pisząc jakieś słowa. Tam, jak byłem kilkanaście dni, byłem w stanie go gesty, cokolwiek. Mowa ciała, tak. Poznać go. Teraz w relacji na przykład naszej, takiej partnerskiej, jest naprawdę bardzo dobrze. Co on podkreślał, on też podkreślał, że on tego właśnie bardzo chciał. Bo on już mnie zapraszał na tą imprezę jakiś czas temu, tylko to były różne sytuacje. Też była pandemia, też Japonia była gdzieś tam... Ile to jest? 16 000 kilometrów? Tam dosyć trudno jest
Dosyć trudno jest, jeżeli chodzi o wiznę biznesową, taką, że jadę W interesach. jadę w interesach, tak. Turystycznie jest okej, ale w interesach biznesowo, no to naprawdę trzeba troszkę wcześniej przygotowywać, dosyć nawet wcześniej, przygotowywać po prostu ten wyjazd. Teraz chciałbym poruszyć temat, jakie osobistości są na takich imprezach, ponieważ po moim pobycie w Finlandii zatkało mnie. I co przechodziłem do następnego stanowiska, to zatykało bardziej. W pewnym momencie poznajesz kogoś, on ci wystawia rękę, przedstawia ci się, a tu się okazuje, że podaje ci rękę gość, który przyleciał ze Stanów, jest jeden z najbardziej, nie będziemy jeszcze zdradzać kto, co i jak, ale jeden z najbardziej rozpoznawanych osób na świecie. I to właśnie jest wyznacznikiem poziomu takiej imprezy. Każdy z nich jest mega wyjątkową osobistością z jakiegoś regionu świata. A ty, Piotrek, też tam byłeś. Tak. Grubo, Piotruś. Tak, i powiem skromnie. Piotrek jest bardzo skromny. Piotrek jest tak skromny, że oj. Tak, powiem skromnie. Marko Platu zawsze uważa, zawsze mi to podkreśla, że jestem częścią jego jakby to powiedzieć, rodziny całej. Custom Kultur. W materiałach, które posiadamy z wyjazdu, będzie bardzo fajnie pokazane, jaki poziom osiągnąłeś, jeżeli chodzi o imprezę Custom Kultur. Zostałeś sponsorem. Nagrody, które przedstawiłeś na scenie, powiem szczerze, zaskoczyłeś nawet organizatora. Chwilkę wcześniej, jak byłem, to był sierpień. Już wiedziałem, że będę wystawiał się w Yokohamie. Skontaktowałem się z Marco Platu i wpadłem na pomysł, no bo co rok ja ze swojej strony staram się podnosić poprzeczkę, zrobić coś innego, coś nowego, coś innego. Skontaktowałem się z Platu, że mam pomysł na coś ciekawego, na zasadzie nagrody specjalnej, czyli publiczność wybiera. Najbardziej sprawiedliwie, jak się da. Tak jest. Publiczność wybiera, czy to jest motocykl customowy, czy tam samochód, czy hot rod, wybiera sobie i tą nagrodę ma ode mnie jako nagrodę. Jako sponsor. Jako sponsor, tak. Tak. Ale wygrała furka. Co w sierpniu byłem w kontakcie z Marco i Marco dowiedział się, że będę w Yokohamie, więc tam w Yokohamie widzieliśmy się ze sobą i tam ustaliliśmy, co zrobimy, jak to przedstawimy. Jeszcze Marco wtedy nie wiedział, co dokładnie będzie, ale jak to będzie wyglądało, dał mi bo Marco Platu wystawia się jako artysta w Yokohamie. Jako artysta, bo Marco jest lakiernikiem światowej sławy i maluje pit stripping, czyli coś ręcznego, czyli malowanie artystyczne pędzelkiem. To naprawdę jest naprawdę grubo. I on w Yokohamie wystawia się jako artysta. No i tam miałem możliwość, bo to też zauważyłem, że lepiej mieć kontakt osobiście niż mailowo, niż Messenger czy Instagram. No to artystycznie to raczej nie mailowo. Tak. I tam już mieliśmy dograne, co zrobimy i właśnie no w tym roku, jak zobaczyłem, co można byłoby zrobić ciekawego
w Japonii, co jest jakby tak wyznacznikiem jakiejś tam, może i mody, może i Czyli trendy i ogólnie te trendy, wszystkie sprawy. tak, bo tamto miejsce to jest naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś poziom, no to jest na najwyższym poziomie. Zrobiłem coś bardzo, bardzo, bardzo indywidualnego, jednostkowego, które już dałem słowo, nie powtórzę. Czy za rok będzie coś na pewno, coś innego? Coś na pewno Ale zaskakującego? ten pierwszy bonus już został Tak. pokazany, że Tak, nie będzie w ciemnolipy, tak. jest grubo. Jeżeli chodzi o kwestię całego bajeru, całego przeżycia tego wszystkiego, to w dalszej części wywiadu przedstawimy, bo to już jest troszkę szczegółów, troszkę fajnych materiałów, które trzeba będzie omówić, więc to zrobimy na następny raz. No i bardziej przybliżymy bebechy tej imprezy, czyli jak to wygląda od wewnątrz. Piotruś, dzisiaj dzięki za poświęcony czas, dzięki wszystkim, że dobrnęliście do końca. Resztę materiałów na następny raz zrobimy i przedstawimy tą kolorystykę tych dwóch imprez, środkowo-wewnętrzną, jak to wygląda, bo ja te zdjęcia widziałem. Niektóre filmiki już też widziałem. Oczopląs, jest bajeczka, jest poziom, detale rozbijają serducho totalnie, bo jest to wszystko tak zrobione. Także pobawimy się przy następnej rozmowie, jeżeli chodzi o całą rzeczowość tych wyjazdów. Tobie jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dziękuję Do wszystkim. usłyszonka. Hej.